Lekcja pod tytułem Odczytywanie informacji z tabel i diagramów. Na początku zajmiemy się tabelami. Po co używamy tabel? To jest pierwsze pytanie. Ano po to, żeby dosyć dużej ilości informacji nie przekazywać w postaci wypracowania. Tabela po prostu w postaci bardziej zwartej, prostej, a nawet bardziej czytelnej potrafi przekazać dużo informacji na małej powierzchni. Na przykład, tu mamy taki przykład tabeli, gdzie pani chce podać oceny na semestr 5 uczniów. I zamiast pisać długie wypracowanie, że uczeń Jan Abacki z języka polskiego dostał to, z matematyki to, z WF-u to, a uczennica Ola Babacka i tak dalej, i tak dalej. Teraz długie wypracowanie, które po pierwsze byłoby mało czytelne, a po drugie dużo miejsca by zajmowało. Zamiast robić coś takiego, może zrobić tabelę. I teraz z czego ta tabela się zawsze powinna składać? Po pierwsze powinien być tytuł. Nad tabelą, niektórzy robią pod, powinien się pojawić tytuł tabeli. Tytuł tabeli. Po co jest ten tytuł? On nas informuje, jaka jest zawartość tabeli, co w niej się znajduje, czego ta tabela dotyczy. Jak przeczytamy oceny na semestr, to wiemy, aha, tutaj się znajdą oceny na semestr. No z czego? No to dowiemy już się z tabeli, z jakich przedmiotów. A więc tytuł to jest pierwsza sprawa, która powinna się znaleźć w tabeli. Dalej. Sama tabela, no to mam nadzieję, że już widziałeś choć jedną tabelę. Składa się z wierszy po kolei, no i oczywiście z kolumn. Bardzo ważny jest pierwszy wiersz. Pierwszy wiersz, czasami dwa pierwsze wiersze, to już zależy od tego, jak się skonstruuje taką tabelę. To jest tak zwany wiersz nagłówkowy. Nagłówek. O, to mi się prawie tutaj nie zmieściło. Nagłówek. Tenże nagłówek pokazuje nam, co będzie się znajdowało w konkretnej, kolejnej kolumnie. Popatrzmy. W pierwszej kolumnie ma się znaleźć imię. W drugiej nazwisko. W trzeciej polski. Co to za polski? Ale z tytułu już wiemy, tu chodzi o ocenę na semestr z polskiego. W trzeciej matematyka, czyli ocena na semestr z matematyki. I w ostatniej kolumnie WF, czyli ocena na semestr z WF-u. Jak widzisz, tytuł tabeli i nagłówek wspomagają się nawzajem. Bo tak, gdyby nie było tytułu tabeli, trzeba by było tutaj napisać w nagłówku ocena na semestr z polskiego. W następnym ocena na semestr z matematyki. I w ostatnim ocena na semestr z WF-u. A dzięki temu, że jest tytuł, to nagłówki są prostsze do napisania. Jak już mamy nagłówki, to wiemy, co się znajduje w każdej z kolejnych kolumn. I teraz ta zasadnicza część pod nagłówkiem to jest część, gdzie znajdują się informacje. To jest najważniejsza część w całej tej tabeli. Czyli cała ta część to już jest część zawierająca informacje. To są informacje. No i teraz jak możemy odczytywać tę informację? No patrząc na nagłówki. Na przykład chcemy się dowiedzieć, kogo dotyczą oceny. No to patrzymy na imię i od razu i na nazwisko. I odczytujemy Jacek Abacki. Aha, dotyczy to Jacka Abackiego. A teraz chcemy odczytać, jaką ma ocenę z języka polskiego. To zaglądamy do kolumny zatytułowanej Polski i odczytujemy 4. Z matematyki 3. Z WF-u no niestety 2. Coś słabo. A chcemy się na przykład dowiedzieć, jakie oceny ma Ela Dabacka. Odszukujemy wiersz, gdzie w kolumnie imię jest Ela, w kolumnie nazwisko Dabacka, aha, czyli to już jest wiersz Eli Dabackiej. I teraz po kolei z kolejnych kolumn odczytujemy jej oceny. W kolumnie Polski dostała 3. W kolumnie matematyka znowu 3. Ale za to z WF-u ma 6. W ten sposób zapisuje się, jeżeli ktoś musi stworzyć tabelę, albo odczytuje dane z tabel. Jak widzisz, wszystkie elementy, zarówno tytuł, jak i nagłówek, jak i informacje, grają wspólnie, we wspólnej drużynie.
Tak wygląda tabela. Tak się odczytuje z niej informacje. Tabela jest bardzo wygodna do zapisywania i odczytywania informacji, ale czasami się stosuje inny sposób, tak zwane diagramy. Tabela ładnie pokazuje informacje, ale jest trudna do porównywania. Ludzie lubią czasami patrzeć na obrazki. Obrazek im ułatwia porównywanie. No i popatrzmy sobie na diagram. Na tym diagramie znowu pojawia się tytuł, żebyśmy wiedzieli, czego ten diagram dotyczy. Tym razem są to oceny na koniec roku i w inny sposób są te oceny tutaj prezentowane. Bardzo ważnym elementem diagramu jest tak zwana legenda. To jest obszar legendy. Na większości diagramów pojawia się legenda. Ponieważ informacje będą na diagramie prezentowane za pomocą słupków, często kolorowych, to ta legenda musi pokazywać, czego który słupek dotyczy. I w naszej legendzie zielony słupek dotyczy języka polskiego. No, od razu pamiętamy z tytułu, że to jest ocena na koniec roku z języka polskiego. Słupek czerwony dotyczy oceny z matematyki. Słupek fioletowy oceny z WF-u. No i teraz popatrzmy na sam diagram. To jest jeden ze stylu diagramów, pokażę Ci za chwilę inne. Ten jest dosyć popularny. Gdzie? Mamy tutaj tak zwane dwie osie. Ta kreseczka pozioma, zakończona strzałką, to jest oś pozioma. Gdzie? Zauważ, zaznaczone są po kolei imiona skrótem i nazwiska. Kogo dotyczą oceny. Czy tutaj dowiadujemy się, kogo to dotyczy. Natomiast na osi pionowej mamy wartości. Tutaj się już pojawią liczby. Zawsze na osi pionowej, jeżeli ona występuje, pojawiają się liczby. W naszym wypadku są to oceny. Pała, łabądź, czyli dwójeczka, ocena dostateczna, dobra, piątka, no i bardzo to jest celująca, zdaje się, to się nazywa szóstka. Za moich czasów szóstek nie było, więc jeszcze mało jestem z nimi obeznany. Było tylko od 2 do 5, no ale wy już macie od 1 do 6. Więc na tej pionowej osi zawsze będą wartości, jakieś liczby pokazane. No i teraz, jak odczytujemy oceny z diagramu? No patrzymy sobie na podpis. To się nazywa, ten taki podpis nazywa się etykietą. To jest etykieta. Ona nas informuje, czego to dotyczy. Czego ten zestaw 3 słupków dotyczy? No one dotyczą Abackiego. No i teraz patrzymy. Pierwszy słupek, zielony. Aha, czyli to chodzi o język polski. Co Abacki miał z polskiego? No to teraz patrzymy, jak wysoko ten słupek sięga. Jego górna krawędź pokazuje nam wartość. I teraz odczytujemy sobie tą wartość. Zawsze będą takie pomocnicze kreseczki. Jeżeli ich nie będzie, to trzeba przyłożyć linijkę i dojechać aż do pionowej osi i zobaczyć, jaka to jest wartość. Aha, 4. Abacki ma 4 z polskiego. No a teraz z matematyki. Czerwony słupek. Patrzymy, jedziemy do osi. 3 miał. No a fioletowy słupek z WF-u dotąd aż sięga i jedziemy po górnej krawędzi 6 z WF-u, czyli bardzo dobry sportowiec. A teraz popatrzmy, co miał Dabacki dla odmiany. Zielony, czyli polski. Dotąd sięga słupek, więc jedziemy sobie do osi, jedziemy. 2, czyli tak zwany łabądź. Z matematyki sięga dotąd słupek, jedziemy do osi, jedziemy. Poziom 5, no niezły z matematyki, gratulacje. No i WF. Fioletowy słupek, jedziemy do osi, jedziemy. 3. No, tak średnio, widać mu się nie chciało. Tak samo można odczytywać oczywiście oceny Babackiej. I to jest typowy diagram. Ale są i inne postaci diagramów. Ten, mówiąc szczerze, najczęściej się rysuje na przykład za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel. Jakbyś kiedyś miał do czynienia z informatyką, to najczęściej będzie taki pierwszy diagram wyglądał właśnie tak. Będzie miał tytuł, będzie miał legendę, będzie miał obie osie, no będzie miał słupki jakichś kolorów, etykiety, no i to będzie oś wartości. Na 100% tak to będzie wyglądało. Ale czasami się upraszcza. Z różnych przyczyn. Czasami ktoś nie lubi tej takiej pełnej postaci i na przykład wybiera o taką postać. Co tu się zmieniło? Zobacz. Czego brakuje? No tej pionowej osi wartości nie ma. Ale zamiast tego nad słupkami są podane wartości.
Reszta jest bez zmian, taka sama. Jest tytuł, jest legenda, są etykiety, czyli wiadomo o kogo chodzi. Tylko nad słupkami od razu mamy podane wartości, czyli z polskiego 4, dalej Abacki z matematyki 3, a z WF-u 6. Babacka 6 z polskiego, z matmy 2, z WF-u 4. I Dabacki 2 z polskiego, 5 z matmy i 3 z WF-u. Czyli to jest drugi typ. W tym pierwszym mieliśmy oś i za jej pomocą żeśmy sobie odczytywali wartości. W tym drugim wartości są od razu nam narysowane, napisane nad słupkami. Kolejny typ. Popatrz. O taki. Czyli przekręcony. Ten, który był przed chwilą, tyle że przekręcony. Tym razem mamy oś nie poziomo, tylko pionowo. I na lewo od tej pionowej są podane etykiety, jest podana legenda, są narysowane słupki i przy słupkach są podane wartości. Dokładnie te same, które były przed chwilą, tylko inny styl rysowania. Czemu ktoś tak to wymyślił? A widać mu się tak podobało bardziej, po prostu. Musimy się z tym pogodzić. Jedni wolą tak rysować, a inni wolą rysować tak. A to jest dokładnie to samo. Jedni pionowo, drudzy poziomo. Jeszcze jeden typ, czasami stosowany. Ktoś, kto bardzo nie lubi wykresów, nie lubi osi, to czasami rysuje diagramy na obrazkach. Popatrz, to jest taki przykładowy, tu już troszeczkę się powygłupiałem. Oto powiedzmy, ktoś ma zdjęcia. Zdjęcie ma Abackiego, ma zdjęcie Babackiej i ma zdjęcie Dabackiego. To zamiast zdjęć ja ich tutaj tak naszkicowałem. I teraz na ich tle podaję te słupki. Znowu jest legenda, są podane wartości nad słupkami i już wiemy, że pan Abacki, 4 z polskiego, 3 z matematyki, 6 z WF-u. Babacka, 6 z polskiego, 2 z matmy, 4 z WF-u. No i Dabacki, tak jak widać. A więc i tak może się zdarzyć, że te słupki będą rysowane na tle jakiegoś rysunku. Czasami zdjęć, tak jak u mnie, lub pseudozdjęć, albo nawet mapy. Będzie na przykład mapa jakiegoś kraju i tam będą podzielone województwa i w każdym województwie będą jakiś taki właśnie zestaw jakichś takich słupków. I tam nad tymi słupkami będą podane wartości. Jak widzisz, sam możesz, jak sądzę, nawet wymyśleć, lub sama możesz wymyśleć, gdzie można by te słupki na tle czego narysować. Na przykład pędzące samochody i słupki, ile zużyły te pędzące samochody, nie wiem, paliwa, albo jak szybko pędziły, z jaką szybkością jechały. Tutaj wyobraźnia nam może dać dużo pomysłów. Ale za każdym razem to będzie jakiś słupek z podaną wartością, albo tą wartość trzeba będzie odczytywać na osi, tak jak na tym pierwszym, można powiedzieć, klasycznym stylu diagramu. I to